Witajcie kochani, dzisiaj zrobimy sobie przepyszny schab nadziewany śliwką wędzoną, którą będziemy owijać boczkiem wędzonym. To mam surowy i będziemy go marynować z różnymi przyprawami. Jak widzicie, mamy już schab ładnie oczyszczony z tej błony. Teraz sobie zrobię nacięcie po środku. Najlepiej jest do tego ostry, długi nóż, żeby nam się zmieściła śliweczka. Jeszcze sobie zrobię takie jedno nacięcie w drugą stronę i to samo uczynimy z tej strony. Nacinamy po środku. To się musi nam później te nacięcia ładnie połączyć. O, ja już z drugiej strony dałam palec i już wyczuwam nóż. Także schabik mamy już przygotowany. Teraz weźmiemy boczek i każdą jedną śliweczkę będziemy owijać boczkiem. Jak mówiłam, to jest surowy wędzony. O, będziemy robić takie kuleczki. Ja sobie przygotuję trochę tych kulek. Tutaj będziemy tu wkładać do środka. No jak widzicie, przez całą długość, ile się zmieści, tyle włożę kulek. Już mam część kulek przygotowanych. Teraz sobie włożę, a później jak braknie, to jeszcze dorobię. Tak, tu mamy kilogram schabu, 200 g śliwek, 200 g boczku, ale jeżeli nam zostanie, to ja Wam wszystko napiszę w opisie, ile zostało dokładnie zużyte. I teraz taką każdą kulkę wkładamy do naszego nacięcia, popychamy, żeby nam się jak najwięcej zmieściło. O. Tu już mam akurat nadziane do końca. Teraz sobie odwrócimy ten schab i wkładamy do drugiej strony. Ja staram się włożyć do samego, tak do połowy, ile mi tam palca starczyło. I teraz będziemy wkładać w tą stronę. Jak widzicie, brakło mi tu jeszcze parę śliweczek, więc sobie dorobię już, ale już to będę robić na bieżąco. Czyli owijamy i wkładamy. Ja tak mocno popycham i mocno ubijam, żeby tych śliwek się jak najwięcej zmieściło. I wkładamy ostatnią śliweczkę. O, jak widzicie, jest też tutaj na równi. Nasz schab się zrobił wyższy, bo jest napakowany śliwkami. Teraz zrobimy sobie marynatę. Do marynaty potrzebujemy łyżkę tymianku. Wrzucę do moździerza, troszkę go rozdrobię. Wypuścił nam aromat. Już pięknie pachnie tymiankiem. Teraz wrzucamy łyżkę wędzonej papryki, 2 ząbki czosnku,
I tu mam pół łyżeczki soli i tak niecała łyżeczka pieprzu. Później to spróbuję, czy jest nie za mało soli, ale na razie wystarczy. I tu mamy 3 łyżki oleju. Teraz to wszystko musimy wymieszać. Spróbowałam i dodam jeszcze z pół łyżeczki soli, bo mięso wyciągnie, a marynata już jest teraz akurat dobra, więc musi być ciutkę słońsza. I teraz jeszcze to wymieszam i będę nacierać nasze mięsko. Jak mówiłam, teraz naszą marynatą, naszymi przyprawami będziemy nacierać. Dobrze, z każdej strony. I jak już będzie natarte, to odłożymy do lodówki. Najlepiej na całą noc, a tak minimalnie na 7-8 godzin, żeby nasze mięso nabrało smaku przypraw. Od spodu również natrzemy. Nasz schab już został natarty. Teraz włożymy sobie go do rękawa. Taki też schab możemy owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki, a później piec w rękawie bądź w naczyniu żaroodpornym. Ja będę od razu piekła w rękawie, więc teraz włożę go po prostu od razu do rękawa. Rozkładamy rękaw, spinamy z jednej strony. I teraz wkładamy schabik do worka. Miksujemy. Tak przygotowany schabik wkładamy do lodówki. Nasze mięso jest już wyciągnięte odpowiednio wcześniej z lodówki, żeby nabrało temperaturę pokojowej. Teraz przełożę sobie na blaszkę. Nagrzałam już piekarnik 180 stopni i będę piekła godzinę bez termoobiegu, tylko tak góra-dół. A po tej godzinie rozetnę i jeszcze 10 minut zapiekę, żeby była chrupiąca skórka. Nasz schab już wyciągnęłam z piekarnika. Zobaczcie, tyle sosu się wytworzyło. Zlałam z naszego rękawa i będę robić na tym sos. Natomiast nasze mięso pięknie się upiekło. Po wyjęciu z rękawa odkładamy schab, tak jak tutaj, na deskę i zostawiamy tak około 10 minut, żeby nasz schab odpoczął i wszystkie soki, które są w nim, zostały w naszym schabie. Przekroimy sobie teraz taki schabik. Zobaczycie, jak on wygląda w środku. W całej kuchni pięknie pachnie. Wcale nie jest może w
kamerze widzicie, że jest tutaj przypieczone, spalone, ale tak naprawdę to są przyprawy, które nie są spalone. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w środku. A po ostygnięciu możemy podać na zimno, równie dobrze do kanapek lub na zimną płytę. Polecam zrobić sobie taki schabik, jest pyszny. A teraz chciałam się z Wami pożegnać. Zapraszam na kolejne filmy. Subskrybujcie nasz kanał. Cześć!